Witam wszystkich w kolejnym filmie, mam nadzieję dosyć ciekawym, takim obszernym i poruszającym wiele aspektów. Takim podstawowym założeniem tego filmu i powodem, dla którego powstał, jest przemierzenie tego oto tutaj zasilacza firmy Minwell. Jest to zasilacz RD125-1248, dwunapięciowy, jedno napięcie 12 V, drugie 48, wyjście output 12 V 2,3 A, 48 V 2,3 A. Oczywiście tutaj chodzi o nieprzekroczenie mocy, czyli 125 W. Można obciążyć 12 V nawet 7 amperami, 48, no wiadomo, dużo więcej niż 2,3 się nie da. Ważne jest, aby suma mocy, jaką obciążymy poszczególne napięcia, nie przekraczała mocy 125 W tego zasilacza, bo wtedy zadziała jego zabezpieczenie. No i co tu ciekawego? No w samym pomiarze wiele ciekawych rzeczy może nie będzie. Będę chciał sprawdzić jego odporność na obciążenie, a głównie jego sprawność. Jednak tym najważniejszym elementem jest, że chcę wykorzystać dzisiaj właśnie po raz, można powiedzieć, pierwszy w filmach opisywany jakiś czas temu regulowany zasilacz separacyjny, który tutaj widać, i elektroniczne obciążenie, które też prezentowałem niedawno w jednym z filmów. I na bazie tych urządzeń będę dokonywał tych pomiarów. Dokonam jeszcze jednego pomiaru, ale o nim za chwilkę. Teraz urządzenie mam podłączone. Jak widzieliście wcześniej, zasilacz jest podłączony. No i zacznijmy od takich podstawowych tutaj testów, czyli po prostu zmierzymy jego sprawność tak naprawdę, bo to jest jednym z istotnych dla mnie parametrów, aby te urządzenia jak najmniej prądu zużywały. W tej chwili jest wyłączony, napięcie zasilania 232 V, załączymy, obciążenie jest wyłączone i w tej chwili zasilacz się załączył w stanie jałowym, czyli bez obciążenia, jak widzicie, jest 6 W. Współczynnik mocy, power factor 0,4. Ustawiłem tutaj na obciążeniu prąd pół ampera, który będę mógł regulować. No i zobaczymy, jak będzie zmieniała się tutaj moc obciążenia i moc, która będzie pobierana przez ten zasilacz. A więc włączmy tutaj szybciutko obciążenie. No i już widzimy, mamy 6 W mocy i 13,5 W poboru prądu, co nam szybciutko daje 6 dzielone przez 13,5 razy 100, 44%, no czyli bardzo mała sprawność, no ale tak to wygląda przy niewielkim obciążeniu. Podciągnijmy od razu obciążenie do większego poziomu. Niech będzie te 7 A. W tym momencie prąd jest pobierany 7 A. Urządzenie pobiera moc 100, prawie 107 W. Wydziela nam moc 72 W. Tu jedna uwaga, ponieważ to, co opisywałem w tamtym filmie, nie podłączyłem tutaj pomiaru bezpośrednio na końcówkach zasilacza, tylko poprzez kable. Napięcie nam spadło do 10 V. Po zmierzeniu napięcie na zaciskach jest 12 V. Po prostu czuję, że te kabelki miały być dobre, ale są nic nie warte. One są ciepłe przy prądzie 7 A, mimo króciutkiej odległości. Czyli tutaj można uznać, że jest 12 V, 7 A, czyli 84 W. I znowu liczymy 84 przez, no w tej chwili 106 razy 100, 79%. Czyli taką mamy sprawność tej przetwornicy. Podawana maksymalna jest 86 i pewnie byśmy przy jeszcze większym obciążeniu taką sprawność uzyskali. Sprawdzimy teraz, może przy troszkę mniejszym obciążeniu, niech będą 3 A, do jakiego napięcia ten zasilacz będzie nam funkcjonował, kiedy przestanie podawać napięcie na wyjściu.
158 V mamy, napięcie jest. 130, 120, 105, 87 i ładnie trzyma. Moc się nie zmieniła. Już mamy 60 V, czyli już całkiem niedużo. 58, bardzo mało. No ale widzimy, że napięcie też już spadło do 5 V, czyli już w tej chwili zasilacz nie daje nam tych pełnych 12. Wrócimy. No i te 12 V mamy przy 94 V, czyli tak możemy uznać. Teraz weźmy go żeby całkiem napięcie do zera i będziemy szli, kiedy znowu przetwornica ruszy. Tu ten próg zawsze jest troszeczkę wyższy niż kiedy przestaje chodzić. Już mamy 119 V. I ruszyła przy około 170 V. I to były takie szybciutkie, podstawowe testy. Natomiast ten zasilacz separacyjny ma dodatkowe dwa wyjścia BNC, które widzieliście na filmie, kiedy robiłem. I teraz pytanie, do czego one służą. Otóż służą do tego, że poprzez niewidoczne tutaj praktycznie kable na dole podłączone są do oscyloskopu. I zaraz zobaczycie na małym ekranie oscyloskop i widzicie na ekranie w lewym górnym rogu ekran oscyloskopu. Żółta linia jest to linia wskazująca napięcie, jakie jest na gniazdku wyjściowym z transformatora. Natomiast linia fioletowa jest to linia pokazująca pobór prądu. Właśnie po to robiłem ten przekładnik prądowy, jak również napięciowy, żeby można było te dwa elementy obserwować. A po co? No to zaraz już to zobaczycie. Włączam zasilacz i widzicie, linia żółta to jest przebieg napięcia sieciowego, linia fioletowa jest to przebieg poboru prądu przez zasilacz z sieci energetycznej. No i jak tu od razu widzicie, nie wygląda on tak jak przebieg napięcia. I to jest właśnie efekt, gdzie urządzenia, zwłaszcza przetwornice, ale nie tylko, wprowadzają zakłócenia harmoniczne do sieci energetycznej. W przypadku obciążenia rezystancyjnego, które zaraz Wam pokażę, te dwa przebiegi by się pokryły. Wszelkie odchyłki od tego powodują zakłócanie sieci, a także od nich zależy ten widziany tutaj współczynnik power factor, czyli współczynnik mocy, który jest niczym innym jak elementem wynikającym z przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem a prądem. W tej chwili tutaj te piki prądu są niewielkie, bo zasilacz jest nieobciążony. Wrzućmy obciążenie. Widzimy, już się troszeczkę prąd zwiększył. No i teraz będziemy zwiększać obciążenie i patrzcie, co się dzieje z prądem. No i prąd rośnie, co jest normalne. Zmienia się kształt. Jednocześnie też zmienił się power factor, współczynnik mocy z 0,40 na prawie 0,70, co nie jest jakimś specjalnie dobrym wynikiem. No najlepszy jest w granicach 0,9, ale tutaj tego nie uzyskamy. No i jak widzicie, ten pobór prądu jest w szczytach górnej i dolnej sinusoidy i wtedy przetwornica, że tak powiem, się załącza i ten prąd ciągnie. Zwiększmy jeszcze ten prąd więcej. Zwiększa się tylko jego wartość, nie zmienia się jego miejsce, kształt. No i przez to samo współczynnik mocy pozostał taki sam. Zobaczmy, połączył się wiatrak w obciążeniu. Tutaj, kiedy zmieniło się trochę miejsce, kiedy jest pobierany ten prąd,
zmienia się także nam już współczynnik mocy na gorszy. I w przypadku braku obciążenia osiąga on 0,4, czyli bardzo jest kiepski. Także tutaj możecie zobaczyć, po co montowałem te dwa gniazdka i te przekładniki. Właśnie po to, żeby móc obserwować przebieg napięcia, a co ważniejsze, przebieg prądu. Dużo nam to mówi o urządzeniach, w jaki sposób one ten prąd pobierają, w jaki sposób i jakie mogą wprowadzać zakłócenia do sieci energetycznej. Także jest to bardzo fajna analiza. Wszystko przy okazji właśnie tego zwykłego transformatora separującego. Ja teraz wezmę, za chwilę tutaj podłączę obciążenie rezystancyjne i zobaczycie, jak ten wykres się zmieni. W tej chwili do obciążenia jest podłączony ten zestaw rezystorów, 4 sztuki po 60 ohmów, czyli w sumie 240 ohmów, co przy napięciu 240 V daje 1 A i 240 W. Nie mają dokładnie 60 ohmów, więc to troszeczkę jest inaczej. I teraz tym zestawem obciążymy nasz zasilacz. I patrzcie na oscyloskop, co tam będzie się działo. Zaczynam od zera. No i już widać, że ten prąd, który jest fioletowy, idzie dokładnie tak samo jak napięcie. Nie ma przesunięcia między prądem a napięciem. Widać to dokładnie też na wskaźniku, gdzie współczynnik mocy równa się 1. Przesunięcie fazowe między prądem a napięciem nie istnieje. I to jest idealny stan w energetyce. Wszyscy by chcieli, żeby tak urządzenia pobierały prąd z sieci, ale praktycznie jest to niemożliwe. Wszystkie urządzenia nowoczesne pobierają w przeróżny, przedziwny sposób, na przykład w taki, jaki widzieliście w przypadku tego zasilacza impulsowego. Niektóre pobierają go jeszcze gorzej, tym samym wprowadzają zakłócenia do sieci z jednej strony, z drugiej powodują jej nierównomierne obciążenie, a także powodują czasami przepływ dużych prądów, które są prądami obciążającymi niekorzystnie sieć i w tym celu, na przykład w zakładach przemysłowych, stawia się urządzenia do poprawy współczynnika mocy, aby ten kosinus Fi był jak najbardziej zbliżony do jedności. W przypadku gospodarstw domowych takiego wymagania na tą chwilę nie ma i pewnie nie będzie, bo te rozwiązania są dosyć drogie, a różnorodność urządzeń i charakteru obciążenia sieci jest tak duża w domu, że ciężko byłoby ten współczynnik mocy korygować. Także jak widzieliście, ten zasilacz, który zrobiłem, przydaje się do wielu rzeczy. Może służyć w serwisach, ale może też służyć do pomiarów na przykład sprawności zasilacza w połączeniu ze sztucznym elektronicznym obciążeniem. Może służyć do obserwacji charakteru poboru prądu przez urządzenie i do wielu innych rzeczy. Myślę tutaj, że jeszcze nie raz go pokażę, no troszeczkę się to rozgrzało. Nieraz pokażę tutaj możliwości i wykorzystanie tego zasilacza. To tyle w tym krótkim, mam nadzieję ciekawym, troszeczkę innym niż pozostałe filmy. Zobaczyliście, jaką sprawność ma zasilacz, ten akurat model, który testowałem, jak można to zmierzyć przy pomocy tych urządzeń, jak można zobaczyć, jak dane urządzenie pobiera prąd. Także to tyle. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania filmów, jakie na nim się pojawią. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.